White band! Honor guard! Escort to the colors! By the center! Forward march! Dzisiaj jest 1 maja, co oznacza, że w Nevadzie właśnie rozpoczął się tydzień policyjny i ci wszyscy ludzie, albo większość z nich, którą widzicie za mną, to są właśnie policjanci. Właśnie zakończyliśmy uroczystość, która miała na celu upamiętnienie policjantów poległych na służbie. W 2024 roku w Nevadzie nie zmarł ani jeden właśnie policjant na służbie, ale szef policji ogłosił, że niedawno, w lutym chyba, jeden z policjantów został postrzelony i jego nazwisko zostanie dopisane do pomnika już w przyszłym roku na kolejnej ceremonii. Była to naprawdę piękna ceremonia, bardzo ładna, wszystko takie zadbane i takie naprawdę z szacunkiem. Podobało mi się to. Co myślisz? No bardzo ciekawe wydarzenie. Ja jestem już długo w Stanach, ale nigdy czegoś takiego, niczym takim nie uczestniczyłem. Nigdy w Stanach nie uczestniczyłem, bo w Polsce to trochę takich różnych defilat i rzeczy się widziało. Mama cię po prostu zmuszała? Szkoła, mama, wszyscy. Stand by! Ready! Aim! Fire! Ready! Aim! Fire! Ready! Aim! Fire! Roll it down. Halt and left base. Freeze it. On. Ale my na tym wydarzeniu nie znajdujemy się bez powodu i sami też się o nim nie dowiedzieliśmy, tylko przyjechaliśmy się tutaj z kimś spotkać. Czego możecie się domyśleć po tym, że jesteśmy w Nevadzie i na zebraniu policjantów. Tak, przyjechaliśmy do najbardziej znanego polskiego szeryfa w Stanach. W całym świecie. I zgubiliśmy go gdzieś. Jest za nami. Akurat. Co gracie? Właśnie o tobie mówimy. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj na twoje zaproszenie. Jaki elegancki. Jak stróż na otwarcie, jak szczur na otwarcie kanału, tak? Dopasowane buciki, wszystko jest tak, powinno być. Możesz nam tak szybko powiedzieć w skrócie, co to było za wydarzenie? Mogę. No maj jest miesiącem pamięci o policjantach i co roku w pierwszym tygodniu maja mniej więcej tutaj w stolicy Nevady jest pod pomnikiem policjantów jest takie zgromadzenie ku czci właśnie tych poległych. Co roku dajemy nazwiska tych, którzy polegli w zeszłym roku. Na szczęście w ubiegłym roku nikt nie poległ, więc dzisiaj nie były dodane żadne nazwiska. Na pomniku w tej chwili jest 157 nazwisk. Za rok będzie kolejne, ponieważ już jeden kolega zginął w tym roku w lutym. A za tydzień są uroczystości federalne w Waszyngtonie, w DC, takie całotygodniowe. Byłem tam rok temu, jedziemy znowu za rok. Tam przyjeżdża kilka tysięcy gliniarzy stanowych, tam jest taka, wiesz, z prezydentem, no takie gruba uroczystość, która trwa tydzień prawie, więc to jest generalnie ku czci poległych policjantów. Tak, zwróciłem uwagę, że to takie bardzo ma taki rodzinny wydźwięk, więc tak jakbyście wszyscy byli jedną grupą i powiedz, co się tam na końcu wydarzyło, żeście tak się zebrali w kółko, zawsze to takie... Tak, no bo to jest tak, że z całego stanu przyjeżdżają gliniarze. Większość z nich widzimy raz albo 2 razy w roku. Czasami jak jest jakiś pogrzeb, no to widzimy się na pogrzebach innych policjantów. A to jest takie coroczne, wiemy, że to będą wszyscy z wszystkich tych straży honorowych z całych Stanów. Więc na końcu wszyscy razem, wiesz, dzięki, że byliście, że znowu nam to dobrze wyszło, że pamiętać, żeby, wiesz, trenować, żeby nie być nazwiskiem na pomniku, żeby być, wiesz, zawsze oczy dookoła głowy, wiesz. No i pożegnaliśmy kolegów, którzy w tym roku kończą pracę i idą na emeryturę, więc oni też tam przemawiali. No i tyle, no.
Masz K9. Tak? Szkolny albo do wykrywania bomb. No, nie jest, A wy nie też jest. macie labradory u siebie, Mamy nie? jednego, aha. Do bomb? Nie, do narkotyków w szkołach. Niegle są, wiesz, przyjazne, ale, Okej. ale są tylko narkotykowymi psami. Okay. Powiedz Maciek jeszcze o swoim mundurze, bo mi właśnie sprzedałeś parę ciekawych informacji, więc muszę się powtórzyć do kamery. Marynarka to jest w ogóle podstawa marynarki jest marynarka Marine Corps, ale myśmy ją przerobili, ma policyjne guziki. Znaczy to było, wiesz, już od lat, zanim ja przystąpiłem do służby, nie? Ktoś wymyślił. No i nasz mundur się trochę różni od, jak widzieliście, większość mundurów jest albo niebieska, albo zielona. I tak naprawdę nie wyglądają tak samo, mimo że są z różnych departamentów, nie? A my wyglądamy troszeczkę inaczej. I nawet jak byliśmy w Waszyngtonie, to ludzie zwracali uwagę, że wyglądamy fajniej, nam mówili, nie? Mamy białe pasy, które się wyróżniają, nie? No, wyglądamy bardziej tak, nie wiem, dostojnie może, nie? Czy to na przykład to ma jakieś znaczenie Nie, to jest po prostu dekoracja, nie? Dekoracja, W niektórych tam służbach, wiesz, masz jakieś inne kolory, coś, a my tylko czysto dekoracyjnie. Jeszcze widzę, że masz tutaj na tej odznace czarną przepaskę. No bo upamiętniamy poległych, To więc jest na dzisiaj, tak. A na innej uroczystości? I na razie mam jedną, powinien mieć dwie. Każda jest 4 lata służby, ja mam 9 lat służby, ale jeszcze nie przyszłem sobie drugiego paska, więc mam teoretycznie jest to niepoprawnie, powinien mieć dwa, ale mam jedno. Tak widzisz, tam mają goście po 2 paski na srebrnych, to nie? Zresztą tych zielonych mundurach. Niektórzy mają, wiesz, pasków od notąd, no nie, bo żyli 30 lat. Okay. Ty ile planujesz mieć tych pasków? Ja planuję mieć 4. 4, okej. I koniec. Koniec? Tak. Do łokcia nie jedziesz? Nie wystarczy. Nie 4 i emerytura. Pelusz ten też na miarę szyty, bo na moją głowę nie dało się znaleźć niczego. No serio, jak pojechałem do sklepu, pani mówi, to sobie wyjrz, że nie, na mnie to nie będzie. Mam mówić, jak to nie będzie? Wziąłem największy i tak wiesz, tyk na człowiek mojej głowy, nie? Ona... A nigdy nie mieliśmy takiego dużego kapelusza i musiałem na zamówienie robić kapelusz na moją banię. Ale zrobili to sobie. Pierwszymi policjantami w stanie Nevada byli imigranci z Irlandii i Szkocji i stąd właśnie kilty i dudy, jako wyraz tradycji, szacunku oraz wspólnoty. Widzę osła. Czy ja widzę osła? Czy to jest osioł? Widzę osła. Hello, sir. What's up with the donkey? Can I pet him? Yeah, her name is Sally. Sally. It's a she. Yeah. Is she a policeman? Policewoman? No, I supervised law enforcement in the Bureau of Land Management several years ago. Oh, okay. So I came down to the memorial. I'd bring her down here a couple times a month Okay. to walk around town and get used to people, the noises, Oh my God. up and down the stairs and ramps and stuff like that. Okay, you can just walk by without people stopping you, right? That happens to a pet lot. her. Yeah. A lot. She's so beautiful. Sally. Że wiesz, wszystko było wyprostowane, musi być w jakimś specjalnym pudełku. Wow. No tak, żeby wiesz, rondo się nie skrzywiło, nie? Podczas przechowywania, co musi być. I co, teraz jesteś na służbie, czy... Tak, jestem na służbie. Jesteś na służbie, czyli w czym będziesz? Znaczy, no będę w białej koszulce, bo nie możemy pić w koszulkach z, wiesz, Okej. idziemy na piwo, nie? Sztafeta miała 147 odcinków, tylu poległych gliniarzy w Nevadzie. I w środku w tej pałeczce są wszystkie nazwiska tych poległych, nie? I my ją z Las Vegas spod pomnika, pod pomnik tutaj, wiesz, w stolicy Nevady, nie? Przynosimy. Jaki odcinek ty przebiegłeś? 2,2 mili. W jakim czasie, jaki pace? To nie ma znaczenia. Dobiegłem. Przeżyłem, to się liczy najbardziej. Nie wiem, moi drodzy, czy kojarzycie ten radiowóz, ale to jest radiowóz, w którym ja spędziłam kilka dobrych godzin z Maćkiem w zeszłym roku i udało nam się razem nagrać film właśnie o patrolu nocnym. Czemu on już ma ręce do góry? Do you want me to boot the door? To jest jedyna taka okazja w moim życiu. Dzwonimy do szefa. Nie wiem, o co chodzi, ale
czegoś szuka na drzewie. Nie wzywają nas ludzie dlatego, że mają najlepszy dzień w roku, wzywają nas dlatego, że mają najgorszy dzień w swoim życiu. Jest to jeden z takich filmów, z których najbardziej jestem dumna. Jeśli go jeszcze nie widzieliście, to błagam, koniecznie nadróbcie. Jest to najlepszy film na naszym kanale, jeśli chodzi o wyświetlenia i myślę, że nie bez powodu. Maciek jest w ogóle wspaniałym mówcą, już pewnie to mogliście zobaczyć w tym filmie. W każdym razie zostawiam link w opisie, a my teraz idziemy do baru z policjantami na piwko. Całe to pole puste, a przed nami się coś obda. Byliśmy na piwku z policjantami. W ogóle czułam się najbezpieczniej w całej Nevadzie, bo mieliśmy wokół siebie 9 chyba policjantów, a teraz zostawiliśmy ekipę i w trójkę z Maćkiem i z Tomkiem oczywiście idziemy sobie na obiadek do jakiegoś Red's Old 395 Grill i tam zjemy jakieś takie klasyczne amerykańskie barbecue. Wszyscy policjanci zgodnie uznali, że to jest najlepsza miejscówka na lunch, a że my jesteśmy głodni, no to idziemy coś pysznego zjeść. Poszłam do łazienki na 2 minuty, wracam, a na stole nasze jedzenie. Najbardziej ekspresowa restauracja, w jakiej kiedykolwiek byliśmy. W Pulp Fiction. Uwielbiam, nie wracam, gdy jest jedzenie na stole i wracam z publikacji, tak? Drugi raz w tym tygodniu jemy żeberka, mam wrażenie. A ty co masz? Brisket. Smacznego. Dziękujemy. Okay. Super, w każdym skłonie. Plecaki, wszystko, nie, że jest jak prawie na lotnisku. Tanio, mega. Dobry na prostu, wiesz, domki na wynajem, tylko turystycznie, ale na przykład, wiesz, no, dla mnie to było science fiction, nie? W Azji są takie kraje. Takie trochę bardziej, wiesz, woda. W Filipinach jest super. Od głównego miasta i dalej, wszyscy mówią po angielsku. Nigdy nie jadłam cornbread. Jak to się je? Działa? Działa. Działa? Działa. Takie świeże to jest. Dojechaliśmy pod strefę numer 6 w hrabstwie Douglas i znajdujemy się pod domem szeryfa. Jest kolejny dzień i dzisiaj Maciek zabiera nas na wycieczkę do Virginia City. Jesteśmy prawie gotowi. Ja jeszcze tylko zrobię sobie bardzo szybką maczę na drogę, bo mamy chyba około 45 minut drogi, a Anita sobie dzisiaj jeszcze nie dostarczyła kofeiny, także... Gorginia. Pyszna. Zostawiamy wszystko tak jak jest. Tutaj oczywiście jak zwykle leży mój laptop i pytam się Tomka, czy powinnam chować MacBooka, po czym on oczywiście mnie wyśmiał, bo raczej pod domem, pod którym stoi radiowóz szeryfa, raczej nikt nie będzie próbował okraść naszego autobusu. Dzień dobry. Jak nie widzieliście mojego filmu, to link w opisie. To znaczy tu. Hello. Virginia City. I don't know. Hi everyone. Hi. Jesteśmy już w samochodzie i jedziemy całą familią do Virginia City. Do miasteczka, które zasłynęło chyba z tego, że Genoa najpierw wtrącę się. Do Genoa. O, to na to nie jestem przygotowana. Maciek jest dzisiaj naszym Pełne przewodnikiem. zaskoczenie. My nie mamy pojęcia, gdzie jedziemy, nie wiemy nic o tych miejscach, także jak chcecie jakichś ciekawostek, to wiecie, gdzie się zgłaszać. Jaka zjeżdżalnia. Dojechaliśmy. Mam ostatnio obsesję na punkcie bzu. Pięknie pachnie. 3, 2, 1. Pierwsza ciekawostka o Genoa. Najstarsza osada w Nevadzie. Założona przez Mormonów. W którym roku? Będziemy, nie mam pojęcia. Strzelam w 1858. W 53 został założony ten bar, w którym byliśmy w zeszłym roku. Myliłem się. Więc chyba nie. Zmierzamy powolutku w stronę centrum.
A tutaj? Chyba wam tego nigdy w życiu jeszcze na filmach nie pokazywaliśmy, ale to jest tak zwany garage sale. Wytłumacz. No co, ludzie wystawiają, mają dużo różnych rzeczy, których nie potrzebują i wystawiają sobie na podjazd i sprzedają to za jakieś takie drobniaki. Myślę, że mają bardzo dobry dzień na sprzedawanie, bo jest tu masa zaparkowanych samochodów, które idą tam, gdzie my idziemy. Nie do końca wiem, gdzie my idziemy. Zobaczcie w ogóle, jakie magiczne miejsce. Nie dość, że ogromna choinka, domek z werandą, to przed nim jest mostek, a pod mostkiem malutki strumyk. Wow! Niesamowite, mogłabym tutaj się wprowadzić w tym momencie. No tu jest tak cudowny klimat i kojarzy mi się trochę to z Carmel by the Sea w Kalifornii przy Highway 1. Dotarliśmy do Genua w stanie Nevada, jak się domyślacie. Dalej jesteśmy w tym samym hrabstwie, czyli w Douglas. I jest to takie małe, historyczne miasteczko położone u podnóża gór Sierra Nevada. Sprawdziłam, to miasteczko powstało w 1851 roku i zostało założone przez Mormonów. Tutaj właśnie istnieje najstarszy, nadal działający bar w Nevadzie, założony właśnie w 1853 roku. I jeśli nas oglądacie od dłuższego czasu, to mogliście ten bar widzieć, ponieważ byliśmy tutaj 2 lata temu z Maćkiem właśnie na jedzonku i na piwku. Tutaj w okolicy jest oczywiście mnóstwo szlaków turystycznych, są gorące źródła, no i oczywiście przez swoje piękno to miejsce wielokrotnie skończyło jako tło do różnych filmów, przede wszystkim western. My tutaj przyjechaliśmy na taką rodzinną wycieczkę, jesteśmy wszyscy w 6, a skłoniło nas do tego to, znaczy nas skłonił do tego Maciek, ale Maćka skłoniło do przyjechania tutaj to, że właśnie się odbywa festiwal, który celebruje dziedzictwo Dzikiego Zachodu, no bo w tym miasteczku właśnie jest taki autentyczny klimat Dzikiego Zachodu, no i są jakieś różne atrakcje, które będziemy teraz odkrywać. Tu jest plan dnia, jeśli chodzi o dzisiejszy festiwal i nas interesuje parada koni, która odbywa się o godzinie 2. Do tej pory musimy coś porobić w okolicy. Myślę, że damy radę się zająć sobą. Widzę bardzo dużo ciekawych psów w okolicy. There's a strong undertow. The surface won't tell you what the deep waters know. Darling, I'm saying I know something's wrong. Tutaj znajduje się ten bar, w którym byliśmy ostatnim razem, a tutaj nadal jakieś fajne rzeczy po drodze. Muzyka na żywo, jak widzieliście, country oczywiście. Ja zawsze na naszych wycieczkach szukam niedźwiedzi, ale nie wiem, czy wam o tym wspominałam. Zawsze próbuję wypatrzeć pumę górską, mountain lion. Zdaję sobie sprawę, że jeśli faktycznie udałoby mi się wypatrzyć takiego zwierzaka gdzieś w górach, to oznaczałoby, że moje życie by się prawdopodobnie skończyło. Widzi się je dopiero w momencie, kiedy one cię atakują, ale miałam okazję tutaj dotknąć jej futerka i są bardzo milusie w dotyku. Co fajne, to dzisiaj ze względu na ten festiwal, który się odbywa, wszystkie wejścia do muzeum i wszystkie tutaj takie atrakcje są za darmo, także korzystamy i oglądamy. Yeah. Lekcja temat. Jest lekcja temat Dziki Zachód. Which is lesson, topic, Wild West. That's what it's. A no, możliwe. Dwuja. Właśnie się poczułam bardzo staro, bo podeszliśmy pod tablicę taką, wiecie, z kredą i Macy, córeczka Maćka, zapytała się, czy ludzie dalej tego używają i co się z tym robi. Chyba najbardziej niespodziewaną rzeczą, jaką można znaleźć tu w tym muzeum, jest uprząż na wielbłąda. Jest tu napisane, że wielbłądy były tu sprowadzone w 1864 roku. Nice. Kto to wymyślił? Nie wiem, ale uprząż na wielbłąda. Cool. You keep it somewhere in the house, usually like a sex cellar, everyone biscuits later.
Pani zrobiła masło. Przed chwilą śmialiśmy się w muzeum. Powiedziałam Tomkowi, żeby mi zrobił masło. Wyszliśmy tutaj, po czym pani zrobiła masło i daje nam spróbować. Masło świeżo zrobione z widokiem na Goldena. Życie jest wspaniałe. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że moi drodzy, tak wyglądało kiedyś Google Maps. Słońce się nie jaźniło, no. Wszyscy słońce. Nie chcę podchodzić, ale ten piesek, którego już wam wcześniej pokazywałam, to jest pies pasterski i on ma tylko rok i on jest przerażony ilością ludzi tutaj wokół, ale on ma pod sobą barany, których chroni przed wilkami. To jest jego zadanie. I ten pan, jego właściciel cowboy, ma 1000 krów. Także to jest piesek pracujący, a dzisiaj ma wyjście na miasto z okazji weekendu i nie jest z tego powodu zadowolony, bo za dużo osób się nim interesuje. Ale jest piękny. Zaczyna się robić trochę chłodno. Łazimy tutaj po całym miasteczku, odwiedzamy wszystkie muzea, oglądamy wszystkie piękne psy. Bardzo duża różnorodność psów tutaj jest szalonych. Mam pytanie. Co to jest za to? Bo wygląda to na stare, ale muszę ci się przyznać, że ja jestem tak stary, że ja tego jeszcze używałem u dziadzia na wsi. Naprawdę? Tak. Rozwodzimy się. Do widzenia. Jesteśmy tu już z 2 godziny i w końcu wybiła godzina druga po południu, co oznacza, że zaczyna się parada koni. Nie mam pojęcia, co to oznacza, nie mam pojęcia, czego się spodziewać, ale wiem, że najlepiej... Oh, the ramparts we watched were so gallantly streamed. No, ale wiem, że najlepiej nie mieć żadnych oczekiwań, wtedy człowiek się nie zawiedzie. Zauważyliście, jak się zrobiło cicho, jak śpiewali hymn? Tak zwany. Wszyscy w okolicy są już przygotowani. Tam dalej w ogóle przy ulicy są porozstawione snopki, na których można sobie usiąść. Są w niektórych miejscach krzesełka, albo są takie drewienka. My zarezerwowaliśmy swoje miejsce. Jakbym wiedziała, że to taka okazja, to bym ubrała moją kurtkę kowbojską i kapelusz, ale nikt mnie nie poinformował. Maciek. Co mówisz? Ktoś otworzy usta, to od razu kamera mówisz. Gwiazdy YouTube. Początek parady to ekipa wolontariuszy z biura szeryfa, którzy jeżdżą na koniach i czasami będą mieli flagi amerykańskie, czasami po prostu jeżdżą i prezentują, powiedzmy, konie, które służą tylko i wyłącznie do tego, żeby je pokazać. Nie mają żadnych funkcji innych oprócz reprezentacyjnych. Nie tak jak K9. Nie. To otwiera produkt nasz szeryf. Wasz szeryf? W niebieskim to jest szeryf. Tak? Ale piękny koń. Wow. Sally, is that you? Is that Sally? It is Sally.
Powoli kończymy naszą przygodę w Genoa. Właśnie zakończyła się parada koni i ruszamy do Virginia City. My generalnie jak ruszamy do jakichś miasteczek i chcemy je w pewien sposób Wam pokazać, to robimy research. I wiecie, ja przygotowuję jakieś teksty, Tomek czasami jakieś ciekawostki o danych miejscach, o danych jakichś tam pomnikach i tak dalej, a dzisiaj to wszystko jest na takim spontanie i teraz na przykład wybieramy się do Virginia City. Wiem, że to jest miasteczko górnicze, zasłynęło z tego, że tam w 1850 którymś zostało odkryte duże złoże srebra i w sumie tyle wiem, ale Maciek mówi, że tam jest jakieś bardzo viralowe miejsce, które musimy Wam pokazać. Nie mam pojęcia, o co chodzi, kazał mnie nie szukać, ale no dowiemy się razem na miejscu. Did you wanna try? Nie, no ty. Nie, dawaj, pokaż. Ja nie wiem, jak to się robi. My z Maćkiem z miasta. Tak? Jestem miastowy chłopak. Nie, no ustaliliśmy dopiero, że my za dziecka doiliśmy krowy. Tak? To pokażcie mi, jak to się robi. No pani ci tam wytłumaczy. Nie, to ja bym chciała, My żebyś już ty mamy mi championship, pokazał. teraz twoja kolej. Ja cię nagram, ja będę kamerę trzymał. Spadaj. No, I'm okay. I'm okay. She's a little shy, come on. No, I think I'm Tomek sobie zażyczył na urodziny takiego. No i dojechaliśmy na prawdziwy dziki zachód. Jesteśmy w Virginia City, górskie miasteczko. Jesteśmy na wysokości 1859 metrów nad poziomem morza. Przepiękna droga w ogóle tutaj nas doprowadziła, a po drodze było widać bardzo dużo pozostałości po tych kopalniach właśnie wszystkich, ale okazało się, że wydobywanie srebra nadal się tutaj dzieje. Nadal wydobywają tutaj srebro. Zobaczcie, jaki piękny widok mam przed sobą. Pogoda nam się troszkę zepsuła, wieje, troszeczkę kropi, ale jesteśmy przygotowani, mamy bluzy, sweterki i ruszamy eksplorować Virginia City. Zastrzeliło? No nie, no to był jeszcze dziki zachód. Ten żółty budynek, który widzicie w tle, właśnie Maciek nam powiedział, że to była największa opera w czasach Dzikiego Zachodu na zachodzie. Przechadzamy się tymi uliczkami i właśnie zobaczyliśmy, że tutaj odbywa się jakiś zlot ATV i tych wszystkich side-by-side'ów. Generalnie klimat Dzikiego Zachodu i wszędzie przy ulicy zaparkowane side-by-side'y. Podejrzewam, że są to jakieś fajne traski do jeżdżenia. Forever Christmas. Można sobie przez cały rok kupić ozdoby świąteczne. Populacja tego miasteczka to 720 osób, aczkolwiek wydaje się, jakby żyło tu ich dużo więcej ludzi, ale to prawdopodobnie przez ilość samochodów, przez ilość ludzi tutaj się kręcących i generalnie jest to miasto duchów. Maciek mówi, że ma dla nas jakąś ciekawą historię o duchach właśnie, ale musimy najpierw dojść do odpowiedniego miejsca. Jedną ze znanych postaci, która pracowała w tym mieście dla gazety, był Mark Twain. Mark Twain. Tutaj chyba zaczynał swoją karierę. Tak jest. Samuel Clemens, bo tak naprawdę nazywał się Mark Twain, właśnie rozpoczynał tutaj swoją karierę dziennikarską, pracując dla gazety Territorial Enterprise. Pracował dla tej gazety tylko 22 miesiące, ale dokładnie w tym miejscu. Jesteś gotowy na kolejną rundę lodów? Chyba nie, ja bym coś zjadł konkretnego. Ja też. Jesteśmy już głodni, przemarznięci i gotowi. Okay, I would like to know how much time does it take to make one hut? Like approximately an hour and a half. Hour and a half? Yes. Oh wow. Hour and a half. Łazimy sobie po mieście i zobaczyliśmy znak
custom hats, więc weszliśmy. Pan mi powiedział, że zrobienie takiego kapelusza to około 1,5 godziny pracy i koszt $595, więc chyba nie jest to taka straszna cena, biorąc pod uwagę, że Pan mówi, że to wszystko się dostosowuje nie tylko do rozmiaru głowy, ale również do Waszych rysy twarzy. Do rys twarzy. To w ogóle mega klimat tutaj jest, nie? Znaczy w całym tym miasteczku tak naprawdę, ale tutaj jeszcze pachnie tą skórą, jest cieplutko. No dawaj. No, czym założyć? Aha, czekam. Na moją główkę, co zobaczyć? Ty byś musiał być custom. To jest 7 i co? 7,5. Maciek ma wyjątkowo dużą głowę, bo dużo informacji musi tam pomieścić. Więc musiałby się wybrać tam do pana, żeby mu zrobił custom. Gdzie jest Tomek? Tomek! To jest naprawdę bardzo ważne miejsce w Virginia. Dotarliśmy do viralowego miejsca. Nawet jest plakietka, że w tym miejscu, dokładnie w tym miejscu, w roku 1897 nic się nie stało. To się nazywa That's Joke. Jest plakietka? Cały dzień czekam na ten moment. Jest plakietka? No jest, tak? My dzisiaj cały dzień chodzimy za Maćkiem z nadzieją tylko na to jedno miejsce, na jakieś starocie, jakieś stare budynki, Tak, bzdury, bez sensu. Ale jest to. Także dziękujemy za oglądanie. Bardzo dziękujemy. Ja myślę, że to jest idealny moment, żeby wspomnieć o tym, że Maciek ma swój własny kanał i jak chcielibyście więcej takich wspaniałych ciekawostek, to tutaj zapraszam. Miejsce. Zapraszamy. Na Maćkiem kanale nic się nie dzieje. Link w opisie. W roku 2024 nic się nie stało. Ostatnia przeinteresująca historia by Maciek. Także się przygotujcie. Tak, uwaga, zanim zostałem niestrudzonym stróżem prawa i porządku, to zajmowałem się m.in. fotografią. Skumałem z taką laską, która była modelką i chciała zrobić sobie zdjęcia w Virginia City, przyjechać tutaj. I jej ojciec miał klucze do tego Old Washoe Club, który jest za nami. I to jest podobno jeden z najbardziej nawiedzonych budynków na Dzikim Zachodzie, na zachodzie Stanów w ogóle. No i oczywiście tak, kurwa, duchy. Dobra. No i robiliśmy zdjęcia, wyszliśmy tam na górę, na drugie piętro. Budynek jest kompletnie w środku zdewastowany, kilka pokoi po obu stronach i zaczęło zachodzić słońce. I w pewnym momencie ona mówi, hej, słuchaj, wiesz co, jak zachodzi słońce, zawsze jest taka godzina, gdzie właśnie wychodzą duchy, nie? Tak, dobra, wychodzą duchy. No i poszliśmy do jednego pokoju ustawić lampy, robiliśmy zdjęcia, do kolejnego pokoju robimy zdjęcia, wszystko ustawione, wszystko dobrze idzie. I nagle się kapnąłem, że nie mam urządzenia, które wysyła sygnał do lamp, a lampy błyskają i to błyskają zgodnie z aparatem. Okej. Tak, w ogóle to jest niemożliwe, nie? No więc laska oczywiście, duchy, nie mówię, tak, no. Coś się zdarzyło, że akurat fartem lampy błysnęły w tym samym momencie, jak naciskałem migawkę, dobra, nie? Tam, że to było 5-6 razy, to nieważne, nie? Dobra, idziemy do kolejnego pokoju i widzimy przez okno, że zachodzi słońce centralnie, nie? Tak, wiesz, za tą górę tam za nami, nie? I nagle, gdy zaszło słońce, zdechły nam wszystkie baterie. W telefonach, w aparatach, w lampach, wszystkie, ale centralnie w każdym urządzeniu mieliśmy zero baterii, nie? I laska mówi, wiesz, znowu wiesz, jak zachodzi słońce, to duchy, wiesz, energię ciągną z czegokolwiek, więc ciągnąłem nasze baterie tutaj duchy. No więc ja spakowałem swoje rzeczy po schodach na dół, a na dole był wtedy jeszcze bar. No i do tego baru poszliśmy z nią, z jej ojcem, bo jest znanie tego barmana. Nie gadałem z tym barmanem, barman mówi, że to nie jest wcale śmieszne, że tutaj byli Ghost Hunters, robili tutaj materiał. A gościu mówi, że on tam z barmanem ileś tam lat i widział na przykład rzeczy takie jak przewracające się same pudełka zapałek, idące po barze, albo odsuwające się same stołki, nie? Wow, i od tego dnia uwierzyłeś w duchy. Nie ale było to ciekawe przeżycie, nie? Naprawdę zrobiło mi się... Coś może w tym jest, nie? No raczej. Ja nie wiem, czym się są takie rzeczy, których nie podważysz. Ale ile lepsze jest to, że jak wyszliśmy tam, to baterie wróciły do normalnego funkcjonowania. O, wróciły? O shit. Nice. Dobra, dochodźmy stąd szybko. Dziękujemy za historię. Co wy na to? Macie jakieś historie z duchami? Jak macie, to zostawcie w komentarzu, bo mnie fascynują takie rzeczy. Przerażają, ale fascynują jednocześnie. A jeszcze jedna rzecz. No. Bo ten budynek jest nawiedzony do tego, że on jest jego tył jest wkopany jak gdyby
znaczy w skałę, co powoduje, że to jest naturalna lodówka. Po pierwsze, czyli nawet tam, gdy mieli problemy z kopaniem grobów, to przechowywali zwłoki, ale była, nie wiem, tego roku była straszna zima i tam przechowywali przez całą zimę zwłoki, bo nie mogli wykopać grobów, była zamarznięta gleba, nie? No by dużo wyjaśniało. I od tego momentu został nawiedzony. Ale taka Anegdotka. Monterey była policja Włoski i był Jack Bridges. No, mieliśmy wiedzieć. Na koniec dnia byliśmy jeszcze razem na sushi, na tak ogromnym sushi, że wszyscy teraz usypiamy i idziemy sobie spędzić wspólnie wieczór przy miłych rozmowach, ale już bez kamery, także dziękujemy Wam bardzo za oglądanie i widzimy się z Wami w następnym filmie. Do zobaczenia. Buziaczki, papa. My też jedziemy do Rino. Na siłownię. Wziąłeś prysznic. Wszyscy policjanci Wszyscy policjanci... Ja mam takie pytanie do Ciebie, nie? Bo w niedzielę takie plany mamy, że ja prawdopodobnie zostanę sama w autobusie na noc i tak się zastanawiamy, słyszałam, że masz kontakty w policji, nie? Czy nie mógłbyśmy jakiegoś K9 załatwić na noc? Wiesz, tak wybrałem... Nie, ochrona, żadne przytulenie. Tak. Cały czas byś go drapała za uszami. Rozczarowana, jak tu przyszliśmy, że tu nie ma psów. A jeszcze tam jest znak, że w ogóle nie wolno wprowadzać psów.